Jaguar w Polsce uchodzi za markę luksusową i na zakup aut pod jej szyldem mogą pozwolić sobie nieliczni. Przed nami Jaguar XF, samochód klasy średniej wyższej. Zapraszam do oglądania. Druga generacja zadebiutowała w 2015 roku i zastąpiła występującą od 8 lat na rynku jedynkę. Dużo osób zastanawiało się, czy to aby na pewno jest druga generacja, czy tylko kolejny facelifting. I faktycznie z początku może tak się wydawać. Sylwetka jest wręcz identyczna jak ta w poprzedniku, mimo iż auto było projektowane od podstaw. Po prostu została odświeżona oraz stała się bardziej dynamiczna i agresywniejsza. Projektanci podkreślali, że nowy Jaguar jest krótszy, niższy, ma większy rozstaw osi, co zwiększa ilość miejsca na tylnej kanapie. Oraz to, że schudł o niecałe 200 kg. Jest tu zasługa użycia w dużym stopniu aluminium do budowy karoserii. Natomiast skrętność nadwozia zwiększono o niecałe 30%. Oznacza to, że mimo iż świetnie się prowadzi, to przy tym jest bardzo komfortowe. A w wielu samochodach trzeba iść na kompromis, a twórcom XF-a udało się to w 100%. Mimo niewielkiej wizualnej różnicy, dwójka przeszła spore zmiany techniczne. Wprowadzono reflektory w technologii LED, nową płytę podłogową, nowe silniki oraz możliwość kupna auta z zapędem na 4 koła. W 2017 wprowadzono wersję kombi o nazwie Sport Break. Największymi konkurentami Jaguara są Audi A6, BMW serii 5 czy Mercedes E-klasa. Ceny tej generacji wahają się od około 60 do nawet 300 000 złotych. Gama silników przeszła lekką modernizację. Wprowadzono nowe, 4-cylindrowe, dwulitrowe jednostki, co jest świetną informacją dla polskich klientów. Do wyboru mamy 9 jednostek, 4 diesle i 5 benzyniaków. Moc od około 160 do 380 koni. U nas jest dwulitrowy diesel o mocy 240 koni. Największym atutem jest fakt, że mamy wysoką dynamikę przy niskim spalaniu. Około 8 litrów na setkę. Bagażnik jest spory i w wersji sedan pomieści 540 litrów ładunku. Ma dość nieforemny kształt, siłowniki nie zabrają miejsca, gdyż są ładnie ukryte. Znajdziemy tu ukryte schowki czy haczyki na reklamówki. Jest jeszcze możliwość złożenia tylnych oparć z pozycji bagażnika. Wnętrze, jak na markę premium przystało, wygląda świetnie. Twórcy nie żałowali pieniędzy na wykończenie wnętrza. Dlatego czy materiały wykończeniowe, czy ich spasowanie jest na najwyższym poziomie. Prawie wszędzie tworzywa są miękkie i przyjemne w dotyku. Z pewnością w tym egzemplarzu dużą rolę odgrywa czerwona tapicerka. Mamy tutaj kilka elementów przyjętych z Range Rovera i Vogue. Chociażby system multimedialny z ponad 10-calowym dotykowym ekranem, czy wysuwane pokrętło do zmiany trybów skrzyni biegów. U nas mamy jedną z najbogatszych wersji wyposażenia o nazwie Air Sport. Znajdziemy tutaj automatyczną klimę, automatyczną skrzynię z kilkoma trybami jazdy czy tempomat. Wielofunkcyjna kierownica posiada również łopatki. Z systemów jazdy mamy pełen komplet, ABS-y, ASR i ESP. Elektryka obsłuży nam ustawienie foteli, lusterek czy opuszczenie szyb we wszystkich drzwiach. Wszystkie fotele są podgrzewane oraz wentylowane. Jest też kamera cofania i czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Z pozostałych bajerów mamy asystent pasa ruchu, asystent ruszania na wzniesieniu, zestaw audio Meridian, czujniki deszczu czy autonomiczny system awaryjnego hamowania AEB. Komputer pokładowy, systemy ISOFIX, start-stop oraz system inforozrywki posiadający m.in. nawigację dopełnia wyposażenie. Ciekawym elementem są nawiewy, które otwierają się po włączeniu zapłonu. Miejsca jest tutaj bardzo dużo, nawet na tylnej kanapie. Schowek całkiem spory.
Jazda Jaguarem to czysta przyjemność. Fotele również bardzo wygodne, miękkie, a do tego ogrzewane lub wentylowane. Pozycja za kierownicą nawet dla wysokich osób będzie odpowiednia. Przejdźmy do podsumowania. Do zalet zaliczymy sobie doskonałe wyciszenie, świetne właściwości jezdne, ładny dynamiczny wygląd czy wysoką jakość wykonania. Natomiast wadami będą wysokie koszty utrzymania, no i wysokie koszty ewentualnych napraw silnika. A poza tym ciężko jest się do czegoś przyczepić. Poczekajmy kilka lat i dopiero wtedy będzie można w pełni ocenić to auto. Jak na razie oceniamy go na 9 punktów w 10-stopniowej skali. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania i subskrybowania kanału. A jeśli chcesz, by Twoje auto ukazało się w kolejnych filmach, to napisz do nas już teraz. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!